Witajcie moi drodzy na kanale Rusmi, czyli Czym żyje Rosja. Dziś odcinek specjalny i związany jest z wczorajszym przylotem Aleksieja Nawalnego do Moskwy. Aleksiej Nawalny 17 stycznia, czyli właśnie wczoraj, wsiadł w Berlinie wraz ze swoją żoną Julią, sekretarz prasową Kirą Jarmysz oraz swoją adwokatką Olgą Michajłową na pokład samolotu Pobiedę, który leciał z Berlina do Moskwy. Na pokładzie było mnóstwo dziennikarzy, którzy uznali, że to najlepszy sposób, by pokazać ekscytującą relację pod tytułem Powrót Nawalnego do kraju. Opozycjonista jedynie na początku, po wejściu do samolotu, zwrócił się do nich, że ma nadzieję, że wszyscy bezpiecznie dolecą do Moskwy. Później przez większą część lotu razem z żoną Julią oglądał kreskówkę Rick i Morty. 2000 zwolenników opozycjonisty zdecydowało się przywitać go na lotnisku Wnukowo, gdzie pierwotnie lądować miał samolot Pobieda. Mimo wcześniejszego ostrzeżenia samej prokuratury, że masowe zgromadzenia na lotnisku są zakazane, zwolennicy Nawalnego postanowili jednak go przywitać. Władza pośpiesznie przygotowywała się na przybycie opozycjonisty. Dzień wcześniej do Wnukowa przybył konwój autozaków, czyli radiowozów konwojujących zatrzymanych więźniów. Warto też wspomnieć, że 17 stycznia, czyli wczoraj, w dzień, kiedy miał przylecieć Nawalny, na lotnisku pojawili się młodzi ludzie, studenci, którzy, jak pisze Meduza, pojawili się tam rzekomo, żeby przywitać lecącą z Sankt Petersburga piosenkarkę Olgę Buzową. Tańczyli na lotnisku, śpiewali jej piosenki. Wszystko po to, jak twierdzi dziennikarz Meduzy, żeby odciągnąć uwagę od czekających na opozycjonistę lecącego, żeby odwrócić uwagę od zwolenników opozycjonisty Nawalnego. Na pytanie jednego z dziennikarzy, skierowane właśnie do studenta czekającego na piosenkarkę, czemu czekają w terminalu dla rejsów międzynarodowych, a nie krajowych, skoro piosenkarka miała przylecieć z Petersburga. Student nie był w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Ponoć młodzi ludzie mieli dostać po 1000 rubli za to przedstawienie. Na pół godziny przed planowanym lądowaniem samolotu z Berlina policja i OMON wyprowadzili wszystkich zwolenników Nawalnego na ulicę, niektórych brutalnie ciągnąc do wspomnianych wcześniej autozaków. Ostatecznie zatrzymano 58 osób. W kawiarni na lotnisku zatrzymano i wyprowadzono prawniczkę i współpracownicę Nawalnego Liubow Sobol i jego brata Olega Nawalnego. Na 6 minut przed lądowaniem samolot z Berlina został skierowany na lotnisko Szeremietiewo, jakoby ze względu na to, że we Wnukowie popsuła się maszyna do odśnieżania. Zwolennicy Nawalnego chcieli możliwie jak najszybciej przedostać się na lotnisko Szeremietiewo, ale drogi też zostały zablokowane. Najciekawsze jest to, że po 15 minutach lotnisko Wnukowo ogłosiło, że znowu przyjmuje samoloty. Komentatorzy dla telewizji Dość, która to telewizja prowadziła transmisję na YouTubie całego wydarzenia, podkreślali, że dla Putina ważne jest, by Nawalny nie był odbierany jako polityk, by nie był pokazywany jako osoba, by ten obraz się, że tak powiem, nie zakorzenił wśród widzów jakiejkolwiek telewizji, że właśnie wraca do aktywnej polityki, wraca do Moskwy, że czekają na niego zwolennicy. Przecież władza uważa, że jest zwykłym blogerem i berlińskim pacjentem, więc takie obrazy są niewskazane. Nawalny jeszcze przed kontrolą paszportową zwrócił się do dziennikarzy, którzy cały czas z nim jakby byli, bo byli razem z nim na pokładzie samolotu i czekali na jakąś jego wypowiedź. Polityk powiedział, że cieszy się, że wrócił do ojczyzny, że jest to jego najlepszy dzień w ciągu ostatnich 5 miesięcy. Powiedział też, że niczego się nie boi i namawia innych, żeby również się nie bali, dodał na końcu. Ostatecznie Nawalnego zatrzymano podczas kontroli paszportowej. Nie pozwolono mu, żeby jego adwokat Olga Michajłowa poszła razem z nim. Kobiety, z którymi leciał Nawalny, opuściły lotnisko, a przed wejściem do auta jeszcze Julia Nawalna powtórzyła słowa męża.
że się nie boi i że zachęca innych do tego, żeby również się nie bali. Warto dodać, że w przeddzień powrotu Aleksieja Nawalnego do Rosji na kanale Cargrad nadano reportaż o opozycjoniście, w którym dziennikarze kanału stwierdzili, że posiadają kompromitujące, intymne zdjęcia Nawalnego z młodymi dziewczynami i że są gotowi przekazać je żonie polityka Julii Nawalnej, jeśli ona skontaktuje się z nimi i powie, że nie zamierza zostać drugą Cichanowską, tym razem Cichanowską w Rosji, i bawić się w polityczne gry. Wracając do zatrzymania polityka. Służba Więziennictwa wydała komunikat, że Nawalny został zatrzymany do czasu posiedzenia sądu w sprawie zamiany jego wyroku, który był w zawieszeniu, na realny. Ten posiedzenie miało się odbyć 29 stycznia, ma się odbyć. Warto też wspomnieć, że parę minut po zatrzymaniu opozycjonisty zapytano sekretarza prasowego Kremla, by skomentował to wydarzenie. Na co Pieskow powiedział: a to jego zatrzymali w Niemczech, tak? Nie jestem w temacie. Cały teatr absurdu, jaki zrobiła władza z przylotu Nawalnego, był ostro komentowany przez rosyjskich niezależnych ekspertów i politologów. Krytykowali oni władzę, że zareagowała histerycznie, że gra w grę Nawalnego i że to opozycjonista ustala agendę, a Kreml może jedynie nerwowo reagować. I reaguje, jak widzimy. Kreml zrobił wszystko oczywiście wcześniej, by to on mógł ustalać reguły gry i agendę, przestraszyć Nawalnego, zmusić do tego, żeby został na emigracji, ale się nie udało. Nawalny nieustraszenie idzie po swoje. Politolog Aleksander Kyniew napisał na swoim Facebooku, że nic tak nie pomaga opozycji jak idiotyzm władz. Zrobienie pokazu siły dla całego świata z powrotu Nawalnego jest nie mniej głupie niż samo otrucie. Nawalny może po prostu zebrać symboliczne owoce tego idiotyzmu. Dmitrij Orieszkin na kanale Dość stwierdził, że Putinowi zostaje teraz jedynie łukaszenkowski scenariusz. Polityk uznał, że takie działania władz, jakie obserwowaliśmy na lotnisku Wnukowo i później Szeremietiewo, to nic innego jak prymitywna operacja siłowa, a z politycznego punktu widzenia wydarzenia te można interpretować jako fakt, że prezydent, wybierając między blokiem siłowym a systemowymi liberałami, zdecydował się na blok siłowy, co oznacza, że zawęża korytarz swoich możliwości, mówi Orieszkin. System checks and balances, czyli mechanizmy zachowania kontroli i równowagi, zostały zdaniem Orieszkina wyczerpane. Pozostaje represje, prześladowania, bo Putin boi się każdej konkurencji. Na pytanie dziennikarki, czy protesty mogą zmienić charakter reżimu w Rosji i po prostu doprowadzić do jego upadku, Orieszkin odpowiedział przecząco. Jego zdaniem żadne protesty nie doprowadzą do zmiany władzy, jedynie rozłam w elicie rządzącej może to spowodować. Absurdalny cyrk w związku z przylotem Aleksieja Nawalnego trwa dalej. W poniedziałek, czyli dzisiaj 18 stycznia, w oddziale policji w podmoskiewskich Chimkach na szybko zorganizowano posiedzenie sądu. W sieci pojawił się komentarz Aleksieja Nawalnego, który nazwał to kpiną z wymiaru sprawiedliwości i najwyższym stopniem bezprawia. Почему заседание Химкинского суда происходит в полиции? Я не понимаю. Komizm całej sytuacji uwypuklało też zdjęcie Gienricha Jagody, funkcjonariusza służb specjalnych ZSRR, komisarza ludowego spraw wewnętrznych Związku Radzieckiego, wiszące za Nawalnym w oddziale policji. Posiedzenie powinno być jawne, tymczasem nie wpuszczono czekających na mrozie pod Wydziałem Policji dziennikarzy. Ostatecznie Nawalny został aresztowany na 30 dni. Oczywiście zatrzymanie Nawalnego doczekało się komentarzy z zagranicy. Większość oczywiście tych komentarzy nawołuje do wypuszczenia opozycjonisty. Amnesty International ogłosiła, że uznaje Nawalnego za więźnia sumienia. Ciekawy też komentarz pojawił się ze strony Edwarda
Snowdena, amerykańskiego demaskatora, który ujawnił na łamach prasy kilkaset tysięcy poufnych, tajnych dokumentów NSA. Od 2013 roku Snowden znajduje się na terenie Federacji Rosyjskiej. Snowden pisze tak: aresztowanie Nawalnego wydaje mi się powtórzeniem błędu z czasów sowieckich, które możemy też dziś zobaczyć w przypadku Assange'a czy wojny przeciw sygnalistom. Państwa zaczynają mieć alergię na opozycję, ale systemy, które nie akceptują kontestacji, nie przetrwają. Puśćcie go wolno, mówi Snowden. Pojawiają się jednak słuszne skądinąd uwagi ekspertów, że zewnętrzne naciski mogą jedynie pomóc rosyjskiej władzy uwiarygodnić narrację o zachodniej ingerencji w wewnętrzne sprawy Rosji. Minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow stwierdził, że reakcja Zachodu na wydarzenia związane z Nawalnym ma odwrócić uwagę od kryzysu zachodniego liberalizmu. Po ogłoszeniu aresztowania Nawalnego na 30 dni Pieskow odwołał spotkanie z dziennikarzami. Sam Nawalny po tym wyroku sądu wezwał ludzi do wyjścia na ulicę. Jak sam mówi, nie dla niego, ale dla siebie, bo nie można dłużej tracić czasu i znosić bezprawia, które ma miejsce w Rosji. Będziemy śledzić, co dalej będzie działo się w kontekście Nawalnego. Dziękuję, że zobaczyliście ten odcinek. Zachęcam do komentowania, do subskrybowania mojego kanału i do zobaczenia następnym razem.